Magdalena i Krzysztof Czaskalik, Okręg Śląsk Południe. Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dzisiaj filmik taki, co teraz podaję gołąbkom. Trochę o tym poopowiadam, bo nie to, co podaję każdego dnia, ale co od czasu do czasu podaję. Jak tu widać, kefir. Wiele osób się zastanawia, co dawać tym gołębiom w okresie pierzenia. Powiem tak, zastanawiam się, czy się po prostu z tymi wszystkimi rzeczami nie przesadza. Ja też z racji zabiegania, braku czasu, może i tego, że się czasami nie chce, to też suplementację jakoś mocno ograniczyłem. Podaję co jakiś czas, bo udaje mi się, tak powiem, zaopatrzyć tutaj w kefirek, czyli w dobre bakterie naturalne, i po prostu jak je mam, to je w odpowiedni sposób pożytkuję, podaję gołębiom, wtedy na to podaję jakieś dodatki, ale nie jest tak, że te dodatki gołębie dostają codziennie. Po prostu od czasu do czasu dostaną jakiś dodatek, a dużą część karmy mają naturalną i dużą część wody mają naturalną, bo co robić, żeby te gołębie były fajnie wypierzone? W pewnym sensie jedne gołębie na tym gołębniku jedzą to samo, jedne mają upierzenie super, mięciutkie, jedne gorzej, więc też genetyka decyduje niestety czy stety o tym, jakie to upierzenie jest. Daję dobrą karmę, karmę polotową, taką można powiedzieć bogatą, bo tutaj nie ma jakichś słabych ziaren i raczej to jest mocna, bogata karma. Stosuję właściwie dwie karmy po sezonie. Powiem szczerze, kupiłem w promocyjnej cenie karmę lotową, w minimalnej obniżce, bo po sezonie już nikt karm lotowych nie kupuje, więc kupiłem karmę lotową, bogatą, energetyczną i białkową. No i ja tym karmię po prostu, żadną karmą pierzeniową. W karmie pierzeniowej w sumie są te same ziarna, no tylko że nazwa jest karmy pierzeniowej po prostu, a ja karmię karmą lotową dalej cały czas. I mi się wydaje, że najważniejsze to jest, najważniejsze chyba w tym wszystkim to jest dobra karma. Dobra karma. Jak ta karma jest dobra, to tych dodatków też za dużo nie trzeba. A jeśli chodzi o dodatki, no to właśnie różnorodne, albo olej własnej produkcji idzie na karmę. I to jest własnej produkcji, taki specjalny, super pachnie, ale pachnie, a jest ostry, po oczach daje. Olej własnej produkcji, czosnkowy, ale ostry. On jest specjalnie robiony, tam jest czerwona papryczka chili podłożona. Naprawdę tą moc czuć. Sobie takie słoiki swoje zrobiłem. Jako olej, jako nośnik pewnych rzeczy to podaję. Co się podaje, troszkę im dokładam. To jest ten kwajat siarczany z Baksa. Także różne firmy się stosuje. Potem nie mam opakowania. To jest tak zwane błotko z TJ2. Zaraz to pokażę. Jakieś rzeczy po sezonie się skarmia, różnorakie, po prostu zasypowe. Także teraz pójdzie na karmę jedną ręką ciężko, więc sobie naleję. Zaraz zacznę nagrywać dalej.
taki jeden jogurcik. Ile on ma? 150 gram. Na pół wiaderka, takiego solidnego wiaderka karmy rozmieszałem. Więcej nie trzeba. Ten jeden jogurcik na pewno wystarczy. Zaraz na drugie wiaderko też podam. Jeden. O, tu drugi. Zresztą wiaderko też widać uwalone od różnych dodatków. Akurat to czarne to jest z błotka. Wygrzebię tą resztkę. O. I jogurcik wystarczy. Tego jogurcika zdecydowanie. Także rozmieszam. I taka karma. I taka karma. To twardnie wsiąknie. Taka karma zostanie podana gołąbkom. Właśnie tutaj kończę. Ojejku, otworzyć jedną ręką ciężko. Błotko. Błotko to są takie humusy. Jedni to z wodą rozrabiają. Jedni to z wodą rozrabiają i wtedy błoto powstanie. O, się sypło. O, a ja to daję jako proszek z tym jogurtem. No i tak na zmianę. Raz błotko, raz jakieś minerały, albo i błotko i minerały. Mi się wysypało akurat spora ilość, więc ale naprawdę odnośnie tych dodatków nie trzeba przesadzać, ponieważ gołębie jak mają dobrą karmę, to pierzą się super, nawet jak tych dodatków jakoś dużo strasznie nie ma. O, tu dałem odpowiednią ilość, tam powiem szczerze, sypło mi się za dużo, będzie trzeba dołożyć chyba czegoś, bo mi się to niefajne zrobiło. O, przesypiemy. A ten z 2 wiader do 1 i jest karma z błotkiem dla gołębi. Ale jak mówię, nie trzeba tych dodatków dawać strasznie dużo. Wodę też zakwaszam. Wszystko w ramach rozsądku. Po troszeczku się daje parę rzeczy. Oleje, jakieś zakwaszacze. Mnóstwo żeli. Oleje kupione, czosnkowe, własne. Także coś tam się tym gołąbkom też od czasu do czasu poda. Ale główny składnik, go pokażę, to jest karma moja, którą karmię. Nie wszystkie etykiety widać, ale tu widać o co niektóre. Także zestaw karm, jakie tu mam. No i tym po prostu karmię. Jest to dobra karma i to jest taka podstawa, kiedy tych dodatków za dużo nie trzeba pchać. Sprawa to gryty. Tak naprawdę nie wiem, jaki gryt jest najlepszy. I żeby te gołębie miały wszystko po trochu i w miarę im dostarczyć, to stosuję mieszankę kilku grytów. Tu jest Vitamineral Mix. Czyli ja te gryty wszystkie razem mieszam. W taki sposób, że kubeczkiem nabieram. To mam taką mineralkę. O, taką mineralkę kupioną. O.
Do tego dodam tu jeszcze coś takiego, karka mineral, też ładnie pachnie. Kiedyś hodowca ze Skoczowa, u niego to pierwszy raz widziałem w sklepie, jakoś ten karka mineral on strasznie lubił. Tu mam gryt z anyżem. To jest Zaidi. Też troszeczkę dam. Także ten gryt z anyżem. Dwa kubeczki. Tu kolejny rodzaj grytu. Supra Mix. Się to przewróci jeszcze. Taki grubszy. No. To jest z ziarnami. Też. No i powiem tak, kilka rodzajów grytu. To się wymiesza. No i to dostaną gołębie. Taki zestawik, jakiś pojemniczek będzie trzeba sobie wziąć do nabierania tego grytu. I taki gryt, taka mieszanka grytów pójdzie do gołąbków. No, jesteśmy w gołębniku. U mnie generalnie gołąbki są razem, nie są rozdzielone, a może kilka z nich złapię, jak wyglądają. Są tu też przeniesione roczne, znaczy dwulatki na przyszły rok. Także im tu sypnę troszkę grytu. Może nawet karmy im dam i niech sobie pobierają. Gryt jak się poda, to one zawsze idą do niego. Tam co jakiś czas namieszam porcyjkę i podam świeży. No to idą sobie podjeść. No jak ładnie, elegancko. No i jeszcze tej namieszanej karmy im tu dałem, bo mi to już mogłoby to wyschnąć, ale małą porcję to zjedzą. Mimo że one nie zabijają się, dostęp do karmy to zawsze, jak się coś da z witaminkami, to idą sobie podjeść. Jak te gołąbki wyglądają? Ma 3, 6, 7, 8 wyciepała. Teraz dorastają te lotki i ciepią następne. Na pewno pod względem wystawy to byłaby spalona, ponieważ ona dopiero się dopierzy do końca grudnia, może w styczniu, bo z tej strony ma dwie lotki, jeszcze tą wyrzuca, więc ta jak odrosła, to następną wyrzuca, więc jeszcze troszkę czasu zostało do spierzenia. Tu już korpus, wszystko, jeszcze piszczale czuć. Jest to moja roczna samiczka, siostra 7. lotniczki Polski. Jej siostra 7. lotniczką Polski została, a ta jako roczna zrobiła 9 konkursów. Z mojej pary matka to jest takie łączenie sztolka stara razy syn rudego i szalonej, więc krew moich podstawowych gołębi. Roczniaczka 9, więc zobaczymy
za gołębie dorosłe. Przeniesiona tutaj, te pierzenie jest dlatego tak opóźnione, bo ona tu wychowała młode, potem jeszcze kolejne jajka zniosła, przez niedopatrzenie one się wykluły, więc powiem tak, nie wszystko to przebiegało w taki sposób może idealny, ale zagnieździła się tu, miejmy nadzieję, że się spierzy do końca. Jak się spierzy, tak myślę, to przynajmniej tu będzie dobrze zagniazdowana, już stąd jest oblatana z tego gołębnika, więc to są duże plusy. Także moja roczniaczka, 9 konkursów. Tu akurat dwulatka, za rok 3-latka. Jeśli chodzi o pióra, ostatnie 3, 6, 9. Ostatnie lotko wyrzuciła. Pierzy, pióra w ogonie, dwie strony i środek. Jeszcze gołąbek rozpierzony. Ona jako młoda 2 razy druga była na oddział. Z lotu numer 4 i z lotu numer 5. Jest to córka szaleńca. Połowa ruda, ale też z rudych. Z szaleńca, z szalonej i z rudych, ale jest to bezpośrednio córka szaleńca. W tym roku 8 pierwszych lotów, 8 konkursów. Najlepsze, że ona i jej gniaździaczka obie szły bez pudła. Także samiczka jeszcze się dopierza. Na pewno nie jest przygotowana pod wystawy, bo tu piór brakuje, tu ogona nie ma. Jeśli chodzi o wystawę, nie ma szans, bo zresztą też nie będę jej wystawiał, bo po prostu tu jeszcze jest pełno piszczali. Patrzę pod kątem jakichś pasożytów, ale jest, widzę, w miarę chyba czysto. Jeszcze jej trochę zostało do dopierzenia, ale ja myślę, że ostatnia lotka dorośnie, spokojnie się dopierzy. Dlatego u mnie karma, dobra karma, będzie stosowana do połowy stycznia na pewno, czyli jeszcze 1,5 miesiąca będę karmił karmą pierzeniową. Także na pewno do okresu wystaw, czy po wystawie, do wystawy ogólnopolskiej będą zawsze te gołąbki karmione, są bardzo dobrze, ponieważ one u mnie się dalej pierzą. Jak ktoś ma wypierzone, to są stare gołębie. Troszkę inaczej jest z rocznymi, młodymi, chociaż te przeniesione oczywiście wstrzymały pierzenie, te nieprzeniesione są troszkę lepiej popierzone. Zobaczymy, co jest lepsze dla tych gołębi. Tutaj kolejna samiczka, co miała 8×8 na pierwszych lotach. Ostatnie lotko wyrzuciła, jest to moja policjantka, potężna samica. Powiem szczerze, mogłaby nawet być wystawiana w kategorii standard, ale jakoś chyba musi się dopierzyć. Tu jeszcze lotkę teraz, żeby spokojnie wyrzuciła. Jeśli chodzi o budowę, no to jest bardzo mocna. Jest to z moich sztoli. O, i po tych samicach ja chciałbym sobie w przyszłym roku młode puścić. One będą na gołębniku lotowym, ale chciałbym młode po nich wypuścić, bo w tym roku po nich młodych dla siebie nie zostawiałem, więc po najlepszych gołębiach lotowych praktycznie młodych dla mnie nie było, przez to, że dużo gołębi na rozpłodzie. O, to rocznik jest 2.1, czyli dwulatka, za rok 3-latka, czyli to jest wszystko młoda kadra, co pokazuje. Wszystko młoda kadra. O. Jej ojciec jest na rozpłodzie. Ona jest po rozpłodzie wychowana. To też jest pokrewniona, to co pokazywałem, tą rudą. To matka rudej jest siostrą jej ojca. No, czyli tak samo tutaj
Sztolę, Szalona i Rudę. Od strony ojca, od strony matki akurat tutaj przepraszam, ziewa się. O, ale jest taka samiczka. Można sobie pooglądać, pooceniać gołąbki. Tak wygląda. Ja myślę, że ona mogłaby iść na wystawę. Tak się nad tym zastanawiam. Jakie masz te pióra? Na pewno limit ma, bo ma konkursów dość. Mocny kościec. No, w klatce, ciekawe jakby się w klatce zaprezentowała. Tu plecka. Trochę jest nieprzygotowana. Ale gołąbki się pierzą, upierzenie dobre. Praktycznie jedzą dobrą karmę i nie za wiele dodatków. Naprawdę dodatków bardzo, bardzo mało. Można powiedzieć, jak sobie przypomnę, to wtedy dodatki dostają. Czy kolejna super samica. Tutaj kolejna samiczka. O, tu widać jakość upierzenia. A jakie tutaj plecki. Teraz jeszcze gołąb niedopierzony, ale jakość upierzenia, powiem tak, jej ojciec, nie, jej matka jest ruda. Ona też miała 8/8, 9 konkursów, 9 w tym sezonie. Jej ojciec jest, jej matka jest ruda, a ojciec to jest kolejny brat. Ta połowa ruda, co pokazywałem, jej matka, policjantka, ona to rodzice, tam jest matka, ojciec, to rodzeństwo, czyli wszystko znowu ze starej sztolki, rude i szaleńce. A tu ponownie matka ruda. O, takie plecka. Rośnie lotka. Czyli 3, 6, 9. Tu głównie są gołąbki z moich, bez tych krzyżówek. Bo krzyżówki to są akurat w czerwonych obrączkach. A te jeszcze są z moich. No właśnie, kolejną pokażę. Zaraz jak złapię. Także to jest kolejna lotniczka na przyszły sezon. Plecka. Taki przegląd tutaj. I także znowu ze sztoli, szaleńców rudych. I też po niej nie było młodych dla mnie, więc w przyszłym roku po prostu trzeba to zmienić i po lotowych gołębiach wypuścić młode. Tu kolejna dziewczyna, taka potężna, wydłużona, upierzenie, o widać, tutaj jedzie z tymi lotkami. Ostatnia wyrzucona, 3, 6, 7, 8 wyrzucona, potężna samica, też wyrzucone, o, rośnie, plecka. Jest to po synie Van Luna. Van Loon był naparowany na sztolkę.
na sztolkę. Właśnie z bazowej pary. Na sztolkę z rudych i szaleńców. Ona naparowana bezpośrednio na syna Van Loona. Znaczy na Van Loona wydała syna, także syn Van Loona, wnuk sztolki rudej. Taki zestaw. Czyli znowu ze sztoli i szaleńców z tej krzyżówki. Super lotniczka, też miała 8×8. No i też nadzieja, jak to mówią, na przyszły sezon. I też nie wypuściłem z niej młodych. Też by się przydało z niej młodziaki sobie wypuścić. O, tak się prezentuje. Cudowna samiczka. No i tu kolejna córka szaleńca. Jest to siostra gniaździaczka tej rudej, która tam była pokazana. Więc szaleńca z szalonej i z rudych. Bezpośrednio córka szaleńca, która właśnie miała 8×8 z 8 pierwszych lotów. I też budowa, to z tych rudych taka trochę też budowa. Szaleniec wersja wzmocniona. O. Plecka, skrzydełko wyrzuciła 3, 6, 9, ostatnia wyrzucona. Żeby było śmiesznie, po niej też sobie młodych nie zostawiłem, bo cały lęk wiosenny poszedł do ludzi w świat, a ja po lotniczkach sobie nic nie zostawiłem, ponieważ zostawiałem z rozpłodu, którego było dużo. No i po to jest ten rozpłód generalnie, żeby były z niego młode. Ale właściwie z nich spokojnie można by sobie coś uchować dla siebie. Tak odwrotnie, do rozpłodu w świat, a polotowych dla mnie. Taki może będzie plan na przyszły sezon. No i to jest kolejna dziewczyna, która zasługuje tutaj na wyróżnienie. Kolejna lotniczka. Moja nadzieja na przyszły sezon. No, kilka takich, tych rodzynków, to jest to, o co chodzi. One mają, jak to się mówi, robić robotę. Także to cieszy taka samiczka. Można zobaczyć. To jest córka szaleńca, tylko że młodsza, więc nadal będzie lotowana. Są starsze siostry w rozpłodzie, sporo. Synowie, czyli bracia. No jest troszkę tych gołąbków w rozpłodzie. Może i niepotrzebnie tyle, ale są. Także po niej, żeby wnuki szaleńca chować, to spokojnie po niej można by te wnuki wychowywać. Także to na tym przedziale, jak tu wygląda parę gołąbków. Złapię kolorową, płową, bo tych kolorowych nie ma, też je jaszczą przetrzebia. Tam mam na rozpłodzie jej ojca, jej wujków. Tam ich jest 5 sztuk. Właśnie płowe i czerwone.
Nie wszystko jest płowe, nie wszystko czerwone, a tu samiczka, która po szpicy super siadała. Właśnie też kolejna rocznik 2.1. Nadzieja na przyszłe sezony. Także też jest kolorowa płoweczka. Ale no te kolorowe mają ciężko. Pióra zdrowe. Wszystko ok. Podjadła sobie tych dodatków. Zjadły to wszystko, co im dałem. Wszystko to zjadły, więc będzie można, tak powiem, opuścić tutaj gołębnik. Też super leciała płoweczka. Tutaj mam samczyka, no bo do tych samiczek, żeby były fajne młode, to muszą być też fajne samczyki. I tutaj na gołębniku jest kilku synów szaleńca, kilku z różnych roczników, które po prostu będą partnerami do tych samiczek. Raczej w takim, na przykład córki szaleńca pójdą na rudę, czy na Van Luna ze sztolami, bo w rudych też jest sztol, czyli taka krzyżówka, znowu szaleńce na sztole. Z kolei te ze sztolek, co tam pokazywałem, no to za partnerów dostaną synów szaleńca, czyli będą tu po prostu chowane wnuki szaleńca na całej linii, bo albo po tych córkach, albo po synach naparowanych na te najlepsze lotniczki. Taki jest po prostu plan hodowli tutaj na tym gołębniku. I tyle, no. Tak to będzie po prostu tutaj wyglądać, że tu sobie wychowam moją krew. Bo w tej chwili jest tak, że na lotowym, bardziej tutaj na tym gołębniku, jest głównie moja krew, moich gołębi. Co najwyżej będą tu jakieś roczne, 50% mój, 50% obcy. Pójdzie nam od mojego samca, czyli będzie 75% trzaskalik, 25% na przykład żinoklikę. I takie tutaj pary hodowlane, takie młode tutaj będą odchowywane. W ten sposób to będzie wyglądać, a ci bracia szaleńca, dzieci szaleńca wyglądają identico. Jest ich tutaj, nie będę wszystkich łapał, ale jest ich tutaj dość sporo. Lub dzieci 901 lub dzieci Van Luna, po prostu tak to tutaj jest krzyżowane, a że z tych sztoli rudych fajnie gołębie lecą z domieszką szaleńca, no to dalej to tak będzie parowane praktycznie w pewnej rodzinie, ale w takim dalekim pokrewieństwie. Dobrze, idę dalej. Połapałem, one dalej dziobią. Zobaczyć karmę, którą tu nasypałem z tymi dodatkami, sobie wyjadły. Został gryt, jakieś kamyczki i resztki karmy dojadają. Pewnie za chwilę tą resztę dojadę. Dalej przegląd karmie, kolejne przedziały. I tutaj samiczki oddzielam. Roczne. To jest córka drugiego lotnika okręgu, bielsko-biała, rok 2019. To był wnuk szaleńca, czyli to jest już prawnuczka szaleńca, ale jej matka jest z krzyżówki, znaczy ona jest z krzyżówki, ponieważ łączenie wnuk szaleńca razy oryginał
pałka i wyszła taka silna, potężna samica. Naprawdę super leciała. Była w drużynie, która mi zdobyła 5. miejsce w Polsce w 2022 roku i wicemistrza okręgu i wicemistrza, tak? Drugi byłem w rejonie? Drugi, wicemistrza regionu trzeciego, nie rejonu, tylko regionu. Była typowana do serii, no i leciała. Teraz zobaczymy dwulatka, będzie w drużynie gołębi dorosłych. Fajna, kapitalna samica. No, tutaj samiczka z tegorocznych młodych. Ostatnia lotka. Tak wygląda. Tutaj samiczka drapa Werkamen z Marko. O. Też coś ślicznego. Przydługawy się ten film zrobił, także ja sobie tu pracuję, oddzielam to powolutku i tak to u mnie wygląda. Pozdrawiam serdecznie, dobry lot. Zimno na polu, czas kończyć przegląd stada. Dziękuję za uwagę, dobry lot.